No i wjechaliśmy na autostradę, 2 stopnie, bardzo mocny wiatr i to zużycie naprawdę zaczęło wzrastać. Ktoś stoi na tym i tyle. Nie wiem. Po prostu może będziemy spać pod tą ładowarką i tyle. Bo... To jest śnieg, czy mi się zdaje? Jest. Z lewej strony. Mamy ładowanie z prawej strony. Ty tu? Ty tu. Cie? 24 tony mamy, o kurde, to teraz będzie. To się uzupełnimy, jak sobie wyjedziemy z tego pola. Dobrze, mamy. Wychodzi, proszę Państwa, ile? 467 km. Czyli jedziemy teraz po prostu prosto dwójką, bezstresowo, na Łódź, na Warszawę, na Pruszków i tu jest 50, nie? I na Nowy Dwór Mazowiecki. Trasa jak ta lala, więc jedziemy. Teraz już widzicie, będziemy testować Airy na ciężko załadowanym, więc zobaczymy, jak się będzie zmieniać to, ile prądu ma. Natomiast tak czy inaczej nie ma co ukrywać, nas czeka teraz ładowanie. Czeka nas ładowanie, mamy 167 km wedle, wiecie czego? Wedle komputera. Jak tak rozmawiałam z ludźmi, to mówili, że ci, którzy jeżdżą już tak regularnie na właśnie elektryku, to robią tak, że jak mają 100 km już, ostatnie 100 km, no to wtedy sobie już ogarniają ładowanie, bo wiecie jak to jest. My na początku prewencyjnie wczoraj to po prostu ładowałam co chwilkę. Pewnie niepotrzebnie, pewnie za często w niektórych momentach, natomiast chyba takie są po prostu, tak to jest na początku, że człowiek jeszcze nie zna sprzętu, nie ma ogarnięte, to po prostu robi więcej niż trzeba na wszelki wypadek. Natomiast z czasem się będzie robiło bez jakichś takich zbędnych zapasów. Oczywiście nie ma co też ryzykować, natomiast wydaje mi się, że to wszystko jest kwestia doświadczenia, żeby wiedzieć, ile na danej naczepie można przyjechać. Natomiast już pierwsze takie moje odczucie jest takie, że ja w ogóle nie czuję, że mam 24 tony. To tak samo jest jak tamte 5 ton, tak wiecie, teraz ruszając generalnie w manewrach. Masz już nieraz dość transportu? Może to już czas odciąć sobie kilka zmartwień z głowy, mieć więcej rzeczy w jednym miejscu i zrobić sobie czas dla siebie i dla bliskich? Ja tak robię. Mam kartę paliwową, opłaty drogowe, zwrot VAT i całe mnóstwo wszystkiego w Eurovac. Tą kartą paliwową na przykład mogę płacić na 15 000 stacji w Europie, w tym około 800 w Polsce. I ta karta ma kilka różnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, także nawet jeżeli ktoś znajdzie moją kartę i to nawet z PIN-em, to i tak nie będzie mógł zatankować. Ale tak naprawdę to jej fizycznie za bardzo nie używam, bo ja wolę tankować za pomocą aplikacji. Mam 2 ciężarówki i obie karty mam w swojej aplikacji Eurovac. W aplikacji mam też podstawowe dane telematyczne, takie, żeby na szybko zobaczyć co, kto, gdzie i jak. Natomiast całość wielkich danych jest w Eurovac Office. To jest duży portal Combine, gdzie jest nie tylko telematyka, ale też bardzo dużo narzędzi TMS, takich jak wystawianie zleceń, czy też ogarnianie floty, wiecie, ubezpieczenia, terminy itd., itd. Jest też aplikacja dla kierowcy i jeżeli będziecie chcieli, to założycie mu konto i wtedy kierowca również będzie mógł mieć kartę paliwową w aplikacji po to, żeby tankować sprawniej i ograniczać ryzyko zagubienia karty. A jeszcze odnośnie telematyki i monitoringu, to system ciągnie dane z EVA, oryginalnego urządzenia Eurovac, które po pierwsze służy do uiszczania opłat drogowych, a po drugie właśnie pobiera i wysyła dane do systemu. Natomiast jeżeli chodzi o opłaty drogowe, to Eurovac ma je dostępne na 23 kraje, a zwrot VAT na 29 krajów. A jeżeli jeszcze chodzi o ceny paliwa, no to według mnie bardzo konkurencyjne, no a szczególnie wtedy, gdy się poprosi o swój rabat. No i jeszcze rozliczenia kierowców na podstawie danych z Ewy. No przecież dawne Inelo to już teraz Eurovac. Człowiek jest tego człowiekiem, mając tak dużo różnych rzeczy w różnych miejscach, gdzieś w którymś momencie coś się zapomni i coś się musi wysypać. A kary w transporcie niestety są bardzo drogie. Dlatego miej wszystko w jednym miejscu. Miej wszystko w Eurovac. Link zostawiam Ci w opisie. Wejdź w link i ułatw sobie życie przechodząc Eurovac. Zasługujesz na trochę spokoju. Drugiego dnia już troszeczkę posuwamy się dalej w planowaniu ładowania, bo mamy teraz jeszcze zasięgu na 82 km. Wczoraj to już bym się bała, już bym umierała ze strachu. Dzisiaj już jadę 24 tony, kilka razy więcej pojedziemy. No i słuchajcie, plan jest taki, że, bo tak, mamy teraz tutaj mopa za 3 km, ale tam jak jechałyśmy w tą stronę, to widziałam, że tam jest tak jakby na końcu ulokowana ładowarka, więc ciężko by tam było się wyłamać ciężarówką. I to jest tylko taki mop dzikus. Wiadomo, że dzikusy w Polsce są bardzo fajne, natomiast ja bym się chciała wykąpać.
A mamy teraz do ładowania, no praktycznie będzie cała bateria. No i akurat mamy za 48 km. Prawda, może by trochę doładować jednak. 48 km mamy taką fajną ładowarkę, że po długości widzę na widoku satelitarnym, że powinniśmy zjechać 47 km, a tu się kilometry topią. Może jednak spróbujemy nam troszeczkę pogodować. Jeszcze trochę wolno jedziemy, więc na ten moment to zużycie przy 24 tonach wynosi 174, więc też trzeba pamiętać, że wyjeżdżałyśmy z miasta i tak dalej, więc to zużycie było trochę wyższe. Spada w dół, bo przed chwilką jak włączyłam było 180, teraz już widzicie spadło 73, 72, więc ona cały czas idzie w dół. Natomiast widzicie, sama tak nie wiem o czym, ale 27% to powinniśmy dojechać. I co, myślicie, że podpepniemy się tutaj czy nie? To wygląda, że trochę tak, trochę nie. Trochę trzeba było wjechać. To jest Allegro, znowu nie, znowu inna aplikacja. Witaj, no witaj. Kurczę, sama nie wiem co zrobić. Widzicie, schowała się na czym, a to już jest dobrze. No i tak, 74 pokazuje, a 45 do tego. Ja też czuję, że trzeba by było na wszelki wypadek jednak więcej troszeczkę podładować, no bo nie wiemy, nie? Idziemy ściągać aplikację. To po Polsce, a wyobrażacie sobie ile trzeba mieć różnych aplikacji jak się jedzie po Europie? Ale wiem, że Eurowag ma już kartę taką właśnie do elektryków, więc może wtedy nie trzeba. Widzicie, ja to jest rzeczy do nauczenia się. Wszystko jest po prostu jeszcze do, wiecie, do rozpracowania. Słuchajcie, wygląda na to, że tutaj będzie działać karta, więc zobaczymy. Jest nawet opcja ściągnięcia rachunku. Tak? A, bo to pewnie trzeba znowu raczej wyciągnąć i podpiąć. To jest... Cały czas mi przychodzi ten stary schemat działania do głowy, że pierwsze się płaci, a później się, wiecie co robi. Uruchomienie komunikacji. Dobra. Not accepted? Something went wrong. To ja znowu coś źle robię. Karta kredytowa powiedzmy. O, tu. Tak. I teraz? Not accepted. Uwierzytelnij się, ale jak? Something went wrong. Widzicie, proste opłaty, a człowiek nie potrafi... Ja się mogę założyć, że to się za chwilkę okaże, że to jest naprawdę super proste, tylko ja coś źle robię. Ale co ja tu mogę robić źle, to też w sumie nie wiem. No wystarczy, tylko uwierzytelnij się. Ale jak się uwierzytelnić? No dobra, uruchomienie aplikacji. Będziemy uruchamiać kolejną aplikację. Gdzie jest aplikacja? No też w sumie nie ma kodu do aplikacji, tylko do strony, ale może tu jest numer punktu ładowania. Tu jest coś. Jest Smooth. To Smooth czy? Chyba tak. Ale to jest co innego niż Allegro. Czuję się głupio tym razem. Allegro EW może wpiszę. Nie, chyba jednak Smooth. A może my po prostu pojedziemy? No jeszcze raz tu przechodzę. No nie uciekaj. A tutaj było? Dobra. Uruchamianie aplikacji. Dobra, jest. Charge. Mamy już zasięg 110 km, to myślę, że bez problemu starczy. A skoro chcę się kąpać, to lepiej wolę, żeby tam się auto ładowało do pełna niż tu. A teraz już się będę czuła bezpiecznie. Rzeczywiście dojedziemy. Zakończono. Dobra. Teraz czy mi przyjdzie na maila? Powinno przyjść na maila. Bo tutaj jednak chyba nie ściągnęłam aplikacji, bo nie mogłam znaleźć tej aplikacji Allegro. Więc sobie ja nie wiem co zrobiłam, ale zatankowałam. Z 27% do 39%, 13 minut. Więc widzicie, 12% w 13 minut. Szybko się ładowało, fajnie. Jedziemy, bierzemy, jedziemy. Myślę, że jak z każdym sprzętem po prostu jest wszystko do ogarnięcia. I tak jak był Wolwek na początku i z naczepą, tak się stresowałam ze wszystkim, że czego zapomniałam, jak to zrobić i tutaj tak samo. To jest wszystko kwestia do ogarnięcia. W praktyce wychodzi, człowiek się uczy, wie gdzie co i jak. A widać, że jest teraz też taki chyba wyścig oprogramowań, aplikacji i tak dalej do tego, do ładowarek, więc no, te lata nadchodzą, które nadchodzą, będą z pewnością ciekawe. Ale ja w ogóle nie rozumiem, co stoi na przeszkodzie, żeby takie miejsce jak tutaj właśnie przerobić na miejsce także dla ciężarówek. Ja myślę, że te wszystkie praktycznie ładowarki, które są na takich mopach, to one bez problemu mogłyby być ładowarkami nie tylko dla osobówek, ale także dla ciężarówek. No czemu nie? Wystarczy je po prostu dawać tak na końcu pasa i tych kilka miejsc dać
X wielki. I mi się zdaje, że bez problemu to powinno działać wtedy. Ja tak to widzę. Iwona Blecharczyk. I słuchajcie, okazało się, że niepotrzebnie się doładowywałyśmy, bo to zużycie spadło do 136. Cały czas jadę 82 na godzinę. Natomiast już mamy tak czy inaczej 50 km zasięgu, 25% baterii. Zajeżdżamy teraz na takie tankowanie, ładowanie do 100% i ja w tym czasie będę się chciała wykąpać, więc akurat przedtem co stanęliśmy w pierwszą stronę, widzicie i co? I teraz ten zablokował wyjazd do osobówki. Jakoś przejedziemy tamtędy może. Chyba jak się wyłamie, to żebym go nie zabrała. O, dobra, tędy przejedziemy. Tak to zrobimy. No to jest tak, to nie jest dla ciężarówek stacja, to jest stacja zdecydowanie dla osobówek, natomiast wiecie, jak tam ta prawa strona, widzisz? A, dobra, tu jest, widzę. O, i widzicie, jest stacja wolna, nad to liczyłam. Udało się. Czekajcie, żebym teraz nie zabrała komuś lusterka, bo ja to nie przywykłam do jeżdżenia naczepą. Albo żebym tutaj rogiem nie zabrała, no właśnie. No i patrzcie, tak to robimy. I zobaczcie, co to komu przeszkadza, żeby tutaj była po prostu taka duża koperta zrobiona, żeby ciężarówka bezpośrednio mogła wjechać i po prostu się ładować. No mi się zdaje, że nic nikomu. Tu jest 180 kW, tak? A tu są szybsze. Gdzieś tam coś widać, to jest 400. No to my jedziemy na 400! Spróbujemy tak, żeby odstawić tą jedną ładowarkę, żeby była dostępna. Może sięgniemy. No dobrze. I według mnie, popatrzcie, ma to sens. I wtedy można skorzystać. Ciężarówki, które już są, mogą bezpośrednio korzystać z infrastruktury istniejącej. Dobra, Polenergia, ja już tutaj znam. To już mam ogarnięte, jak się tutaj ładuje. Tutaj wszystko działa, jak ta lala. O! A tu też jest dla ciężarówek. Widzisz? A pójdę zobaczyć, czy tam jest też długi. Au! Nie, tutaj jest tak samo. Dobra, szkoda się szarpać. Tam jest tak samo krótko według mnie, nie? Dobrze. Tu jest 400. Jest dobre złącze, jest. Podpinamy. Dobrze. Który to jest numer? 40.1. Dobrze. Charge. Autoryzacja udana. Nawiązanie komunikacji z pojazdem. No i co? Ładujemy się. Tak? Tak. No i już działa wszystko. Za pierwszym razem zajęło mi to pół godziny, teraz w sumie minutę. Robię progres. Spektakularny. 24 tony i wtedy pokazuje na 366 km. Przycisnął. Drugi kabel. Drugi kabel. On już nie wyłamie. Tyle po prostu. Robi się. Udało się. No więc słuchajcie, mamy to jeszcze ładowanie. Czy ktoś się za nami zmieścił? Będzie ciężko wyjechać, no zobaczymy, kto się szybciej naładuje. No jeszcze mamy 32 minuty, więc stwierdziłam, że mam, wiecie, mam tutaj taki pomysł właśnie na szalik i włóczkę, tylko muszę sobie ją pierwsze, widzicie, nawinąć na motek. Tak, dla kierowców powiem wam, tyle razy się trzeba ładować, że jest czas na dodatkowe zajęcia. Na ten moment to średnie tutaj powiedzmy, że spalanie, tak mówiąc żargonowo, żeby łatwiej było zrozumieć, o co mi chodzi.
no to wychodzi naprawdę niewiele wyższe z 24 tonami niż wczoraj z 5 tonami, jak był wiatr mocny. To jest dopiero niebywałe. Więc widzicie, trochę ekonomia jazdy, trochę jak powiedzmy, że w dieslu, ale trochę jednak nie. Dobra, odpinamy się, mamy 98%, to już jest okej. Cały czas, ale idziemy dobrze. Oddalamy się od nich. W sensie od nich to jest od ładowarek, no. Przód właśnie jest ciasno, ale okej cały czas. Dobrze! I największym strachem jest to, że ja zapomnę rzeczywiście odpiąć ładowarkę. I ja wiem, że ja jestem do tego zdolna, żeby odjechać. Z pistoletem nigdy mi się nie zdarzyło i nie wydaje mi się, żebym była zdolna do tego, natomiast ta ładowarka się podpina, wiecie, zostawia. Czemu nie odjechać? Dobra, brawo. W Polsce już jak w Niemczech. Miałam taką nadzieję, że we wtorek w kierunku do domu to będzie dużo miejsc parkingowych. I rzeczywiście do Łodzi były miejsca parkingowe, ale jest godzina po 8. Jesteśmy przed Warszawą i widzicie, będziemy spać dzisiaj pod instrybutorami, bo jest tak wszystko zawalone, że na hama trzeba tutaj się po prostu wrócić. Najwyżej wywalą, ale powiemy, że nie mamy prądu. O. I czekamy na pomoc drogową. Jak udowodnią, że mamy prąd? Dobry, po nocy mamy 40%. Zapomniałam, ile myśmy mieli wczoraj wieczorem? 153. Ile wczoraj mówiłam, że mamy zasięg? Może wy pamiętacie, ja już zapomniałam. W każdym razie dzień dobry. Startujemy sobie już. No więc sytuacja wygląda tak, że mamy jedną ładowarkę teraz po drodze jeszcze. Za kawałek. I trochę powiem wam szczerze, że ja nie wiem co robić ostatecznie. Czy się tutaj ładować, bo to jest tak, tu jest wolna ładowarka, ale jest na trasie. A jest druga ładowarka, która jest szybka, która jest na Skanii, na Darzynie, czyli koło Volvo. No i tam trzeba po prostu zjechać dodatkowo, więc... Ale tam z kolei jest szybka i tam będziemy ładować 250 możemy ładować. Tam jest ładowarka szybka 350 albo 400, ale my tak czy inaczej możemy 250 przyjmować. No a tutaj jest 150. Co byście zrobili? Ja już sama nie wiem, co trochę zrobić, szczerze powiedziawszy. Jak samolot. No dobrze, mamy tutaj MOP Mogiły przed Warszawą. Jak się da podłączyć, to się podłączamy. Jak się nie da, to jedziemy dalej do Darzyna na prawdziwą stację dla ciężarówek. Tutaj tego dzisiaj nie szafniemy, niestety. No dobra, jedziemy do Darzyna. Tam się nam nadarzy ładowanie. Ej, patrzcie, tu są miejsca parkingowe, tu można było stać na noc. Starczyłoby nam dziesiątki, można było przyjechać, załadować się i po prostu rano ruszyć pod ładowarki, albo przynajmniej z boku, bo z boku też są miejsca. Kurczę, ale mi szkoda. No ale widzicie, to jak człowiek za pierwszym razem, tak się zawsze uczy i tak to jest. No dobrze. A, restauracja, już przestraszyłam, że do 8:30. Aplikację już ściągnęłam. W ogóle 3 dni, patrzcie, to jest trzeci dzień jazdy elektrykiem po Polsce. Ja już mam chyba z 5 aplikacji. Dobrze, EKN. My jesteśmy na Darzynie. Tak, stacja 1. Jaka to jest stacja 1? Chyba nie. 3, dobrze. Stacja 3. Start charging. Tak. Kartę już sobie dodałam wcześniej. I co? Uda nam się uruchomić, czy nie? Pojazd wykryty, trwa nawiązywanie połączenia. Może coś z tego będzie. Tutaj widzicie, też jest terminal. Może akurat tutaj działa. Jak nieudana? Gotowy? Co jest nie tak? Jeszcze raz spróbujemy. Karta jest udana. Płatność udana? Poszło? Ciekawe, co ja tu nie tak robię. Już się nauczyłam, że wszystko jest proste, tylko ja po prostu coś nie tak robię. EKN już mi drugi raz pobrało 100 zł.
to na pewno zwróci, natomiast co tam się wydarzyło, to też nie wiadomo. Może i tutaj trzeba będzie po prostu zadzwonić. Wszędzie dzwonimy, to i tutaj na to zadzwonimy i się dowiemy. Pada postawa 60 zł za godzinę po zakończeniu. Czyli po ten. No. Czyli tu jest złotówka za minutę. Gotowy, ale start zdalny. Cały czas mamy tak. Ale tam na czerwono świeci, to nie. Dalej jest error. Kurde, no. Boję się, że po prostu jak użyję karty, to nie będę mieć żadnej faktury ani nic w tym stylu, tylko jakiś paragon zwykły. Zimno. No dobra, zadzwoniłyśmy na infolinię, szybko się dodzwoniłyśmy. Co ciekawe, każda ładowarka ma infolinię i zawsze za każdym razem szybko się dodzwaniamy, bez problemu, jest bardzo dobra obsługa klienta i tak samo jest i tutaj. I zadzwoniłyśmy, bo już 3 razy próbowałyśmy, za każdym razem pobiera, z karty, którą podłączono pod aplikację 100 zł. No i nie startuje. Więc zadzwoniliśmy, pan powiedział, że oczywiście te pieniądze wrócą, bo to tylko po prostu jest takie zamrożenie na chwilę, żeby zapewnić sobie jakąś tam płatność, żeby sprawdzić po prostu łączność płatnościową. Natomiast pan zresetuje ładowarkę i za 5 minut, żeby spróbować jeszcze raz. No więc to jest ciekawe, wiecie, bo de facto popatrzcie, dużo jeszcze jest takich rzeczy, co nie działa w tej elektromobilności. Po prostu ewidentnie widać, że to są same początki, nie? Same początki. Tu kabel za krótki się nie da podłączyć i niby jest ładowarka, a jej nie ma, nie? Tu po prostu jest ładowarka dla ciężarówek, fajny podjazd, no ale z kolei widzicie, trzeba restartować, żeby wystartowała. Tak po prostu wszystko jest na początkowym etapie, takim, że już działa, już jest infrastruktura jakaś tam zaczęta, ale taka jeszcze jest niepoprzecierana. Musimy się przestawić pod inną ładowarkę, no ta nie działa. No, żeby spróbować. 20 minut poszło, no. Jak my się dzisiaj tak śpieszymy, to 20 minut na podłączenie nieudane dalej. Oby to inna ładowarka działała, bo my to zasięg już mamy teraz taki mały, że dobrze, że jest Volvo za płotem. Że będziemy iść do Volvo prosić, żeby nam trochę podładowali, tylko że Volvo z kolei jest wolna ładowarka. Robimy drugie podejście. Dobra. 3 razy sztuka. To już były 4 razy. Gotowy. Aplikacja i 4. Jak się nie uda, to po prostu będziemy próbować kartą, natomiast to też będzie ponad 500 zł, więc wiecie, 500 zł bez faktury, jakby tak wszędzie podchodziła. Ale czemu tak się stało? To czy ja mam coś nie tak u siebie? Płatność udana. Podłączyć trzeba teraz. Z tej strony zejdziemy. Dobra, tu linki chyba są dłuższe. Ale to jest, wiecie co, ciężkie. Z tej strony jest kawał kabla. Dobra. Teraz trzymajcie kciuki, żeby puściło. Ładuje się! Ładuje się. Jesteśmy uratowani. Uratowane. No dobrze. Zobaczmy, jaki jest czas przewidywany. Do godziny 44. Jak się nie naładujemy teraz, to nie objedziemy tej Warszawy dookoła. No dobrze, naładowane. 2 godziny pauzy, ale to przez to, że ten pierwszy instrybutor nie mógł nam zaskoczyć, ale słuchajcie, nie mogę przeżyć tego, że myśmy mogły tutaj na noc przyjechać i po prostu się podpiąć i ładować i po prostu później wyłączyć kabel i spać i tu jest tyle ładowarek, że myślę, że mogłabym spokojnie stać. Zresztą ta ciężarówka naprzeciw też stała, więc jest mi strasznie, 2 godziny stracone, tak naprawdę 3, bo jeszcze godziny na dojazd, a na 10 godzin byśmy tutaj dojechały w nocy, więc szkoda. Ale tak to zawsze jest, że dopóki człowiek się nie nauczy, gdzie są jakie ładowarki, jakie są nowe zasady gry, no to właśnie, no nie wie, nie? A tu jest nawet Wi-Fi na tej stacji. W ogóle to jest chyba najtańsza stacja, EcoN. Pierwszy raz się na niej ładujemy na niej. I to jest pierwsza stacja z prawdziwego zdarzenia. Bo nie dość, że są miejsca dla kilku ciężarówek do ładowarki, to jeszcze tam po boku jest kilka miejsc, gdzie można stać rzeczywiście bez problemu. Więc pierwsza stacja z prawdziwego zdarzenia. Jakby było wszystkie takie, no to życie w trasie taką ciężarówką elektryczną byłoby naprawdę inne, a tak to trzeba się po prostu walczyć o każde ładowanie. Jedziemy, ale właśnie, powiem Wam, że przy tym
to jeszcze mi przyszła inna myśl do głowy, mianowicie taka, że ma się 9 godzin pauzy, pełne ładowanie trwa 2 godziny i kierowca się przyjeżdża, podpina i czy na przykład on ma po 2 godzinach wstać z łóżka i odpiąć kabel, czy firma ma płacić 60 zł za każdą godzinę postoju pod ładowarką. To są koszty, nie? Patrzcie, jak tutaj jest po prostu, wszystko jest jeszcze nieogarnięte, w sensie wszystko jest jeszcze takie nieutarte. Wszystko jest w trakcie jeszcze. Witamy dla gości, kontrahentów. No dobra. Dobra, wyjeżdżamy. Myśmy tutaj kiedyś byli już w Wolwim, tak mi się zdaje, z 2 lata temu. Ja po zdjęciach patrzyłam, że to raczej tu było. Tak więc proszę Państwa, zameldowane. Wtedy się rozładowywaliśmy nocą, pamiętam. I bardzo szybko to poszło ekspresowo. Kurczę, bo mi się... Jak ja nienawidzę sznurówek. Dobra, bo nie ma czasu. Jedziemy, bo chcemy przed zakazami jeszcze Warszawę przyjeżdżać. Ida. Dobrze pamiętałam, że trzeba dowód. Zawsze jest mniejszy wstyd łazić i sprawdzać, się upewniać, niż przyjść ze szkodą. Przyjechać ze szkodą. Wyprostujemy, bo widzicie, to był beton. Nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać. To jest raz, a dwa jest jeszcze to, że ja już przyzwyczajona jestem do tandemu. Ale uważam, że naczepą się łatwiej niż tandemem. Też są różne rampy tak naprawdę. Czasami jest tak, że człowiek ledwie co się mieści pomiędzy rurkami, a czasami jest innym razem tak, że jest strasznie dużo miejsca. Ja to jest rozładowane! Rozładowane, dowiezione. Jest to piękna, dobra wiadomość. Więc teraz tak. Po pierwsze to musimy stąd odjechać. Muszę dokończyć spinać plandekę, a pierwsze to jeszcze muszę dokumenty wyskanować. To jest najważniejsze, ale jeszcze pierwsze to tak, odpalę go, bo jak kompresor już pracuje, to jest przepustka, się dowiedziałam, to też przewozowe, jest równiutko, kamera, akcja, to jest tylko jeden dokument, jest zrobione. No już mamy za to luft, możemy odjechać. Tracker points. Nic nie robi. Dobra, idę szybko zamknąć drzwi i wkładamy. Volvo Selected. Patrzcie, jaka 750 czarna. Idę się zameldować. Dobry wieczór. Jak gdzieś potrzebuję, cały zestaw zostaje. Tylko naczepę odpiąć i ciągniesz. Na serwis? Nie, bo to jest elektryk testowy. Dobrze, no to dziękuję. No dobrze, mamy jechać dookoła i szukać, aż znajdziemy. Szukajcie, a znajdziecie. To już niestety koniec tej emocjonującej podróży. Tyle się człowiek nauczył, tyle musiał się nauczyć korzystania z aplikacji. Ale kto by pomyślał, że podczas takiej trasy elektrykiem najwięcej problemu będzie z odpaleniem aplikacji. No nie? To jest dopiero ciekawe. No ale nic, wszystkie aplikacje mam podpalane, więc jestem już gotowa na kolejną trasę elektrykiem. Jestem bardzo ciekawa, jak będą się zwiększać też zasięgi, no bo to jest w sumie chyba najbardziej emocjonujący temat związany z elektromobilnością. Jakby taki elektryk miał 2-3 tysiące zasięgu, to nikt by się nie zastanawiał nad tym, czy to jest dobre, czy to jest złe, nie? Tylko każdy by po prostu brał i targał, jeździł. Więc no, to jest ciekawe. Dobra, odpinamy siodło. Nogi, siodło i spadamy. Jeszcze 3 dni temu startowaliśmy i byłam taka zestresowana,
jak to będzie, a dzisiaj patrzcie, trzeciego dnia, już w zasadzie jestem całkowicie przyzwyczajona i wydaje mi się, że z tydzień pełnej pracy takim elektrykiem i jeszcze na zbieranie informacji tego, co, gdzie i jak, jeżeli chodzi o ładowanie, po prostu mi się zdaje, że już można pracować. Najlepiej oczywiście lokalnie, głównie jeszcze przez zasięg. I powiem wam szczerze, że gdyby tak się ładować pod załadunkiem, rozładunkiem, no to nie ma żadnego problemu. Odpinamy. Volvi mi już alarmuje, że jest. Czekajcie, bo tak w sumie... Ale nie, jest trzeba schodzić. Good. Już dawno w żadnym odcinku tak dużo nowych rzeczy się nie działo. Ładowanie się, szukanie stacji. Czy wyobrażacie sobie, że dieslem tak szukacie stacji? To jest dopiero otworzenie historii, nie? Kiedyś będziemy opowiadać swoim wnukom, tak jak opowiadamy teraz o internecie. Jak jest ten taki, wiecie, specyficzny dźwięk, jak się włączało internet w modemie, pamiętacie? My to pamiętamy, oni już tego nie pamiętają. I tak teraz przyszłe pokolenia też nie będą wiedzieć o tym, że kiedyś były takie elektryki, które miały zasięg 400 km. Za ileś lat w ogóle będą pewnie jakieś, nie wiadomo jakie zasięgi, kilkutysięczne. To jest ciekawe. A tymczasem sayonara! Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Damian Władysław Hermanowicz, Kan Jesilbak.